życia w Korei jest bardzo dobre. Ostatni wycinek. Oczywiście vlogmasy. W najnowszym wiki vlogu jesteśmy w Lotte Department Store, a będziemy kupować dla Eliasza zimowe kołdry. Będziemy je szukać gdzieś tutaj, ponieważ mamy kupon darmowy. O, tu, here is some shop, gdzie możemy właśnie za jakieś 50 000 wydać na jego potrzeby. Czyli kupimy mu po prostu zimową kołderkę. On the front. I didn't know that they would wash away so fast and that to jest bawełna, ale spójrzcie, ona tak w środku dziwnie wygląda i to jest, tego nie wyciąga się, tylko to jest przyszyte do środka. Dziwne to jest. Jesteśmy w parku, właśnie przyjechaliśmy jakieś 15 minut temu, ale Eliasz nam przystał w samochodzie, więc czekamy aż się obudzi. Ja trochę wyszłam, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza i wyprostować nogi, bo już mnie zaczęły trochę boleć od siedzenia. O, komary, jeszcze komary i nie mogę. Tutaj widać, że już trochę się żółtawo robi, bo jesteśmy pod drzewem ginkgo, więc troszkę może tutaj nieźle pachnieć, ale nie jest aż tak źle, bo czasami naprawdę jak się przychodzi i widać jak dużo ludzi chodziło i deptało, to od razu czuć na kilometr taki zapach ginkgo. Kaczka! Tam jest wyżej woda, jak widzicie, a tu już nie ma tej wody, ona wstrzymuje, ale beka. Wychodzimy na zewnątrz, właśnie czekam na mojego męża, który ma dzisiaj po mnie przyjechać i jedziemy na wycieczkę. Mój mąż czasami jeździ w różne miejsca z powodu pracy i wyjątkowo teraz jedzie całkiem daleko. Byliśmy tam, kiedy oglądaliśmy kwitnące wiśnie razem z przyjaciółmi mojego męża, dlatego też dzisiaj wyjątkowo tak, że wybieram się razem z nim, żeby zobaczyć, jak tam mniej więcej to wszystko wygląda. Wylądowaliśmy w restauracji z bulgogi. Poczekajcie, poprawię was troszkę. Z bulgogi dostaliśmy już dojancikę. Cena jest 15 000 za osobę, czyli trzeba wziąć 2 porcje i wzięliśmy jeden ze soy sosem, czyli nie na pikantne, a drugie z gochujang, czyli na pikantno. Dostaliśmy już side dishes, które mamy nielimitowane i możemy sobie jeść ile chcemy. No, tak najczęściej właśnie w restauracjach jest, czasami po prostu podają i później możemy sobie w self-barze dobierać. No i będziemy za chwilę jeść, potem wybierzemy się już w miejsce docelowe. Mieliśmy ryż w misce od rice cookera. Mieliśmy też na ciepło dezancikę w zestawie. Troszkę na pikantno, bo jest razem z gochujang, czyli płatkami chili. Oraz mamy też bulgogi, czyli jedna strona to jest gochujang, a druga to jest soy sos. Mój mąż właśnie pracuje, a ja zostałam sama w kawiarni, już wypiłam moją kawę.
Niestety myślałam, że mój mąż będzie siedział razem ze mną i napijemy się i wtedy pojedziemy do domu, ale okazało się, że on ma pracę przez godzinę, tutaj zrobi ją, a ja mam czekać na niego. A właśnie trochę żałuję, dlatego że jakbym wiedziała, to bym wzięła po prostu książkę i bym się troszkę pouczyła, a tak to nie wiem, co mam zrobić. Następnym razem właśnie powiedziałam mojemu mężowi, jeżeli gdzieś się będziemy wybierać, to żeby po prostu mi wcześniej powiedział, że zostanę na dłużej sama, no to wtedy wezmę książki i będę się uczyła, bo tak to troszkę marnuje czas. Już filmik mały nagrałam z moim outfitem, więc zastanawiam się, czy nie przejść się na spacer, ale nie wiem, czy mój mąż będzie chciał jeszcze się napić. W tamtej kawiarni byliśmy, a teraz jesteśmy po drugiej stronie. Powiedziałam, gdzie się znajdujemy, a jesteśmy w Jin, czyli miejscowości, która kiedyś była osobną miejscowością, ale razem połączyły się i jest to jakby część, taka dzielnica Cheonan. Jeżeli kojarzycie temat Korei i ogólnie subskrybujecie także innych youtuberów, to Życie to podróż właśnie miało swoją kawiarnię tutaj w Cheonan. Oczywiście już ją zamknęli jakiś czas temu, chyba rok temu, jak dobrze pamiętam. Myśmy chyba nawet nie zdążyli tam pojechać, żeby sobie kupić u nich chleb. Co zauważyłam, to chyba wrócili do Polski, jak dobrze kojarzę po ostatnich tam informacjach, które do mnie doszły. Jeszcze tak myślę, że przejdę się tam kawałek na lewą stronę i powinien mój mąż niedługo po mnie podjechać i będziemy wracać do domku. Fajnie pozwiedzać takie mniejsze miejscowości, troszkę inne życie całkowicie jest. Chcecie sami zauważyć, życie w miastach, a życie na małych przedmieściach, na małych wioskach bardzo mocno różni się od tego życia w mieście. Ja na przykład w Polsce mieszkałam w wiosce, całkiem sporej, ale jednak w wiosce i jednak za dużo się ona nie różniła na przykład od miejscowości, która była najbliżej oddalona ode mnie, czyli Gdynia. Ale tutaj na przykład nie jesteśmy wcale tak daleko od busa, bo to jest jakieś 40 minut samochodem, czyli podobnie tak jakbyśmy od mojej okolicy jechali do większego miasta, a jednak jest bardzo duża różnica, przepaść między stanem budynków, wyglądem ulic i ogólnie pełną infrastrukturą. Z tego co kojarzę i z tego co mówi właśnie koleżanka i wiele osób, które wcześniej już mieszkały albo podróżowały po Korei, ale właśnie w mało turystycznych miejscach, to zawsze na przykład miały problemy z komunikacją miejską. Autobusy czasami albo nie przyjeżdżały, albo przyjeżdżały w innych godzinach niż miały. Tak na przykład mieliśmy niby miasta sąsiadujące, duże miasta, a jednak dojazd do innej atrakcji, nawet turystycznej, z Busan do Ulsan, nie korzystając z samochodu, potrafiło nam zająć do 2 godzin, gdzie normalnie taka droga nie powinna aż tyle nam zająć. Niestety komunikacja miejska wcale nie jest taka super, jeżeli idziemy troszkę dalej niż nasze główne miasto. I kiedy chcemy podróżować w inne miejsca, już wcześniej chciałam właśnie poruszyć ten topik, dlatego że słyszałam u wielu osób, że komunikacja w Korei jest bardzo dobra. Komunikacja miejska w Korei jest bardzo dobra, kiedy mówimy o dużych miastach, kiedy mówimy o naprawdę wielkich infrastrukturach, gdzie ta komunikacja ma metro, ma pociągi, ma po prostu pełną infrastrukturę. A na przykład jeżeli chodzi już o te mniejsze miejscowości, o te
mniejsze atrakcje. Niestety zaczyna się to robić bardziej problematyczne, dlatego planuję w przyszłości zrobić prawo jazdy i mieć okazję na to, aby spróbować właśnie jeździć samochodem w te mniej dostępne atrakcje i nie ciągnąć wszędzie mojego męża, który po prostu czasami jest zajęty. Flagi na wietrze informują o tym, żebyśmy uważali, dlatego że w lasach może dojść do pożarów, dlatego że jesień jest suchym okresem w Korei, dlatego ziemia jest sucha, drzewo jest przesuszone, ściółka jest przesuszona i to jesienią często było można słychać w wiadomościach, że doszło do dużych pożarów lasów właśnie w tym okresie. Takie miejsca jak te często zostają opustoszałe i zostają tutaj tylko ci, którzy mają swoje własne biznesy oraz starsi ludzie, co nie da się nie dziwić, dlatego że młodzi ludzie jednak wolą zamieszkać w dużych aglomeracjach, w których mają co robić, mają pracę, mają przyszłość, a jednak tutaj większość atrakcji, większość rzeczy do roboty, pracy zanika, a takie miejsca stają się opustoszałe. Częściej w takich wioskach też jeżdżą właśnie takie autobusy malutkie, nazywają się małe busy i są to autobusy wiejskie, które tak naprawdę nie mają swojego nawet rozkładu. Często jest napisane, że jeżdżą co 30 minut, co godzinę, 2 razy w ciągu dnia, a nie mają swojego własnego rozkładu jazdy, czyli godzinnego. Decydując się na podróże po Korei, nie tylko będąc w dużych miastach, trzeba zawsze mieć dodatkową alternatywę powrotu właśnie z takich mało uczęszczanych miejscowości, bo możemy się zdziwić i dany autobus, dana komunikacja może do nas nie przyjechać, taksówki mogą na przykład nie być dostępne, więc trzeba naprawdę mieć w zanadrzu coś z tyłu, jakąś małą alternatywę powrotu do naszego hotelu, do naszego miejsca zamieszkania. Zaczynamy ostatni tydzień, kiedy będę chodziła na zajęcia z koreańskiego. Już książek nie noszę, nie mamy takiego obowiązku, więc super, bo one były strasznie ciężkie. Jedę właśnie na metro, więc zobaczymy się po zajęciach, kiedy mój mąż przyjedzie, bo prawdopodobnie pojedziemy na jakiś lunch. Do usłyszenia później. Port, który tu widzicie, jest to port, który można zobaczyć z Kamcheon Village. Właśnie po Eliasza, jak możecie zauważyć, jak ładnie słońce świeci. Właśnie o tej godzinie zaczyna się w Korei Golden Hour, tak 16:30 już wtedy jest najlepszy czas właśnie na nagrywanie, najlepszy czas na robienie zdjęcia, bo Golden Hour naprawdę pięknie wygląda, jeśli w dobrym momencie uchwycimy. Czasami jesteśmy za późno, jak gdzieś jedziemy z moim mężem i wtedy zamiast Golden Hour mamy ciemność. Raz tak ostatnio mieliśmy, jak byliśmy właśnie w tym jednym z parków, w którym zrobiłam filmik. No, mieliśmy wtrafić właśnie na Golden Hour, ale nam nie wyszło. Idę po tego mojego szkraba, pewnie zostajemy chwilę na
placu zabaw, żeby mógł się wybawić. Dzisiaj nie muszę się śpieszyć, bo mamy carbonarę na obiad. A matko, ale bym się wywróciła. A carbonara to zawsze szybko można zrobić w domu. Jest kask, czapka, mama wrzuci do torby tutaj. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Mamy godzinę 11:20, mojego męża dzisiaj nie będzie na lunchu, więc oglądam serial, oczywiście Bonesy, już jestem prawie na końcówce. No, już tak mi się strasznie spodobał ten serial, że jadę odcinek za odcinkiem, czy tam sprzątam, czy tam ogarniam, obojętnie co, muszę słyszeć ten serial i jak tylko coś ciekawego się dzieje, to podbiegam i patrzę, co tam ciekawego znowu. Powoli serial mi się kończy, więc będę szukała kolejnego, którym bym mogła obejrzeć. Jeżeli macie jakieś ciekawe polecajki, to dajcie znać, z chęcią coś nowego obejrzę. Jak grudzień nadchodzi, to oczywiście vlogmasy, więc chciałam ten temat i poruszyć na moim kanale, dlatego że możecie się spodziewać jakichś dodatkowych tematycznych filmików na moim kanale, ale raczej nie spodziewajcie się, że będą one codziennie. Jednak zeszłoroczne vlogmasy trochę mnie wymęczyły, dlatego że Korea raczej krajem takim świąteczno-przygotowawczym nie jest, tym bardziej Busan, kiedy tutaj raczej śnieg nie pada. To na to, co mogliśmy liczyć prawdopodobnie w tym roku na śnieg, to było to, co widzieliście w poprzednim filmiku, więc niestety wiele tego nie ma. I mam nadzieję, że te vlogmasy także Wam się i tak spodobają. Ja zabieram się za moją herbatę i muszę jeszcze ogarnąć mieszkanie, oczywiście, pouczyć się koreańskiego, jako że dzisiaj jest dzień wolny, nie mam zajęć, dopiero jutro. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Ja zauważyłam też, że mój kwiatek zaczął marnieć, moja alokazja, no i okazało się, że zgniła. Nie orientowałam się, że już mamy aż taką różnicę temperatur i po prostu za mocno podlałam jednego dnia i kicha. Biedna. Zgniła, cała ta bulwa zgniła, korzenie odeszły. To, co udało mi się uratować, to uratowałam i wrzuciłam do mchu. W trakcie testowania różnych funkcji na mojej kamerze, dlatego nagrywam ponownie pierwsze nagranie, jednak bez stabilizacji całkowicie się nie nadaje. Później Wam pokażę, będzie ten filmik na pewno, ale zbieram materiały, żeby Wam pokazać różne opcje, właśnie co ta kamera ma, której nie ma, i nowy obiektyw, który także testuję. I jak na razie mam mieszane uczucia, więc muszę Wam dać znać, ale to w osobnym filmiku, bo nie ma sensu teraz w vlogach, bo to jednak jest materiał na osobny materiał. Materiał na osobny materiał. Jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Idę teraz po tego mojego szkraba i chyba dzisiaj plac zabaw odpada, bo jest naprawdę zimno. Zrobiło się zimniutko, więc nie będziemy siedzieć na placu zabaw i marznąć, więc
wybierzemy się od razu chyba do domu i po prostu spędzimy ten dzień w domu. Ja na szczęście obiad mam już zrobiony, bo był rosół. Jak tylko byliśmy na zakupach, to od razu zrobiłam rosół, żeby właśnie na dzisiaj był, żeby się po prostu tym za bardzo nie przejmować. No i zrobiłam już miseczki do rosołu i mamy tutaj 3 miseczki. Oczywiście my jeszcze mamy kapustę, kurczak i marchewkę, a tutaj Eliasz ma bez kapusty, bo i mało zostało i też nie jest takim wielkim fanem. Mój rosół gotuje, to nie jest por, a jest to zielona cebulka ta koreańska taka. I z rosołu trochę mi kurczaka zostało, ale właśnie sprawdzam, że mam tortille, więc jutro będą tortille. Jeżeli wyjdą mi dobre, nagram przepis, to wstawię i dostaniecie przepis ode mnie na tortille. A chciałam właśnie wam też pokazać, co mi się udało zrobić na święta. Elia, uciekaj, zimko! Ja już jestem w domu, byłam na zakupach, robiłam dla was vlogmasa zakupowego z Daiso oraz z Modern House. Sprawdzaliśmy, co ciekawego możecie dostać na święta. A chciałam zrobić z wami unboxing właśnie mojej opaski, którą już wcześniej chciałam wam pokazać, a ja już ją używałam. I nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś w Polsce to też było popularne, właśnie żeby robić koczki. Ja nie mam za dużo włosów i te koczki takie ładne, takie tak zwane mess bun, tak zwane, wiecie, taki nieład koczek, nigdy mi nie wychodzi. Dlatego ja zawsze stosuję sobie te właśnie dodatkowe albo wypełniacze donaty, albo właśnie to. Więc robimy sobie kitka ładnego i jak już zrobimy takiego kitka, to otwieramy w taki sposób, wkładamy między włosy, zaciągamy jak najbardziej uda nam się, tylko musimy właśnie uważać, żeby te najmniejsze włoski nam nie wychodziły z tego, bo wtedy to będzie problem. Tak jak na przykład tutaj, o. I jak mamy już długość włosów ogarniętą, to chodzi o to właśnie, żeby to rozszerzyć i te najkrótsze włoski weszły pod spód. Dzięki czemu one nam nie będą wychodzić. Staramy się właśnie w taki sposób zrobić i zawijamy. I właśnie w tej opasce jest to najlepsze, że ona jak będziemy napierać w drugą stronę niż idzie ta opaska, ona się sama zawija. I jak już zawiniemy, to wtedy ładnie sobie układamy takiego koka. Te włosy rozciągamy po całej długości opaski. Tadam! Wcześniej chciałam wam to pokazać. Ja tak się w tym zakochałam, dzięki czemu mam fajny kok, który nie jest jakimś takim małym pyćkiem. Nie ma żadnych wystających gumek. Do tego to się trzyma cały dzień. Naprawdę cały dzień się trzyma. No. Dziękuję. Tyle chciałam dzisiaj wam powiedzieć. Jutro się widzimy na ostatnich zajęciach z koreańskiego. Jedziemy na ostatnie zajęcia już w tym sezonie. Dziwnie się czuję. Pewnie dzisiaj jeszcze spotkam koleżanki po zajęciach, więc mam nadzieję, że będzie przyjemnie. No szkoda, aż mi się ostatnio smutno zrobiłam, jak pisałam mój pamiętnik i myślałam sobie, czy będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać. Zobaczymy. Zobaczymy. Wiecie, jak to czasami jest z tymi znajomościami na zajęciach. Jesteśmy znajomymi na zajęcia, a już po tak troszkę ciężko każdemu zgrać terminy. Mam nadzieję, że tak właśnie nie będzie, ale... Przyjechaliśmy do Hadan Station, już skończyliśmy ostatnie zajęcia, było całkiem smutno, ponieważ nawet nauczycielce poleciały lekko łzy. No, mi też się zrobiło smutno, mam nadzieję, że będę miała okazję jeszcze spotkać moje koleżanki. Obiecałyśmy, że będziemy spotykać się raz w tygodniu, no ale wiecie, jak to bywa, nie? Po zajęciach, że
zawsze sobie wszystko obiecujemy, no ale będę dobrej myśli, nie będę nic mówiła, dobrze? A teraz przyjechaliśmy z moim mężem na Haddam Station, jesteśmy w takim shopping mall. Często tu przyjeżdżamy, bo naprawdę dużo restauracji i nie są one drogie, więc naprawdę fajne posiłki można zjeść. I ja zjem bulgogi dosot, czyli taką zupę bulgogi właśnie w takim kamiennym naczyniu, które nawet po ściągnięciu z ognia nadal jest ciepła. Ostatnio bardzo lubię takie zupy jeść, dlatego że jest zimną na zewnątrz, więc jest to przyjemnie rozgrzewająca zupa, nie jest na ostro, więc na spokojnie można jeść. W bibimbap, jeżeli słyszycie ten dźwięk takiego skrzypienia, to właśnie jest taki podsmażany ryż od dołu, dzięki właśnie tej misce. Jesteśmy już w domu i będę robiła tortillę. Zastanawiam się nad jeszcze jak to zrobić, ponieważ trochę składniki mi się zmieszały, dlatego że miał być ser mozzarella tarta, ale widzę, że po prostu go nie kupiliśmy. Więc będę na pewno kombinowała z kurczakiem z rosołu, dlatego że nam został i pewnie jakoś to będziemy się starać wykombinować, tym bardziej, że mam za to ser taki żółty w plasterkach, ale nie jestem do końca pewna, jak to będzie smakować. Jeszcze mam pomidorki koktajlowe, więc zrobię najpierw taki farsz z kurczaka, a potem dopiero wszystko zawinę i wtedy wstawię do piekarnika, aby lekko podpiec. Właśnie nie za mocno, żeby właśnie niepotrzebnie nie spalić tego. Moje tortille wymyślnych składników sobie nie mają i za każdym razem wkładam to, co mi właśnie w danym momencie zalega w lodówce. Przygotowuję składniki, wszystko szatkuję w zależności od wkładania na patelnię, dzięki czemu składniki mi się nie mieszają i wiem, w jakiej kolejności powinnam wrzucić je na rozgrzany tłuszcz. Na średnim ogniu rozgrzewam patelnię, podsmażamy cebulkę i dodajemy szczyptę soli. I tak jak mam na desce, wszystko po kolei ląduje na patelnię i każdy z składników lekko podsmażę. Oczywiście doprawiam pieprzem i słodką papryką. Jeszcze przed dodaniem pomidorków dokładam kurczaka, który został ugotowany we wczorajszym rosole. Na koniec pomidor i zawijamy w tortillę. Ja jako bazę dałam sos, który używam do sosu bolognese. Do tego dajemy ser i farsz. Wszystko razem ładnie zawijamy, przekrajamy na pół i wkładamy do naczynia żaroodpornego. Na górę położyłam ser, piekarnik nastawiłam na 200 stopni, 20 minut, ale i tak wyciągnęłam szybciej, ponieważ ser szybciej się przypiekł. Eliasz już poszedł spać, my jesteśmy już dawno po obiedzie. Tortille smakowały, więc polecam, jeżeli macie wolnego kurczaka z rosołu, to właśnie taki przepis z dużą ilością warzyw, naprawdę smaczne było. Jak widzicie, ja mam niezły rozgarbiarz, jeszcze właśnie próbuję zmontować tego weekly vloga i będę z Wami się po prostu żegnała. Już padam, naprawdę chciałabym odpocząć chwilę, ale praca jeszcze mnie goni, więc w tym miejscu chciałabym się z Wami pożegnać. Dziękuję za ten tydzień, że byliście razem ze mną. Oczywiście zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Bye!